Jeśli doceniasz przepiękne plaże Słonecznego Brzegu, lecz czujesz, że chciałbyś poznać prawdziwą Bułgarię, to wiedz, że dosłownie za kilka złotych w kilkanaście minut dojedziesz do jednego z najstarszych miast w Europie. Miasta starszego od Rzymu, a które nazywane jest perłą Morza Czarnego. Zapraszam do bułgarskiego Nesebaru. Naszą podróż rozpoczęliśmy w Katowicach, skąd polecieliśmy bezpośrednio do Burgas. Lot trwał 2 godziny. Naszym głównym celem były wczasy w Słonecznym Brzegu, jednak faktem jest, że to głównie hotele, plaże i turystyczna rozrywka. Lecz praktycznie zero historii, zabytków czy też prawdziwego bułgarskiego klimatu. Co innego jednak znajduje się dosłownie kilka kilometrów obok. Nesebar leży dosłownie za rogiem, na południe od Słonecznego Brzegu, a dojazd jest bardzo prosty. Najpopularniejszą, lecz bardzo drogą opcją jest wycieczka zorganizowana z hotelu. Dojechać tam można również nieco tańszą, turystyczną kolejką. Natomiast najtańszą i moim zdaniem najlepszą opcją, gdyż dającą największą niezależność, są zwykłe autobusy miejskie. Nesebar to jedno z najstarszych miast Europy, które niegdyś było istotnym punktem szlaków handlowych. Wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Założone natomiast przez Traków, później rozwijane przez Greków, Rzymian, Bizancjum i Imperium Osmańskie. W efekcie zobaczyć można miasteczko, które w praktyce jest żywym muzeum historii Bałkanów. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Nesebaru jest zabytkowy wiatrak stojący na jedynym przesmyku prowadzącym do Starego Miasta. To właśnie tutaj praktycznie każdy turysta rozpoczyna swoje zwiedzanie. Nieopodal znajduje się pomnik świętego Mikołaja, który jest patronem żeglarzy, rybaków i ludzi morza. Symbolicznie miał chronić statki i ich załogi przed sztormami i nieszczęściami na wodzie. Nie jest więc przypadkiem, że właśnie jego pomnik stoi przy mieście, które od ponad 3000 lat żyje z morza. Już samo wejście do Starego Miasta okalają ruiny murów obronnych, trafnie określające charakter dawnego miasta. Po wejściu do Starego Miasta z prawej strony znajduje się Muzeum Archeologiczne, które porządkuje historię regionu od Traków przez Greków aż po Bizancjum. Można tu zakupić bardzo elastyczne pakiety wejściówek jedynie do interesujących nas obiektów. W samym muzeum znajduje się wiele bardzo cennych eksponatów, w tym kolekcja antycznych monet czy też bezcennych ikon sakralnych. Już na samym wstępie uwagę zwraca nietuzinkowa drewniano-kamienna architektura. Sposób budowania domów nie był przypadkowy. Kamień na dole chronił przed wilgocią i mógł z powodzeniem służyć jako magazyn, natomiast lekkie drewniane piętra budowano wyżej. Co ciekawe, górne kondygnacje są wysunięte nad ulicę, dzięki czemu mieszkańcy sprytnie zyskiwali dodatkową przestrzeń praktycznie za darmo. Jedna z teorii mówi, że w czasach osmańskich podatki liczono od powierzchni parteru. Nesebar nazywany jest miastem 40 cerkwi. Warto zobaczyć lub zwiedzić najważniejsze z nich. Jedną z najlepiej zachowanych placówek sakralnych, którą jednocześnie polecam zwiedzić od środka, jest cerkiew Świętego Szczepana. Architektura jest unikalna, natomiast to co najważniejsze znajduje się w środku. Bezcenne freski z XVI wieku przedstawiające sceny z życia Chrystusa i Matki Boskiej znajdują się w zaskakująco dobrym stanie. Najbardziej rozpoznawalną cerkwią, której nie można już zwiedzać od środka, jest cerkiew Chrystusa Pantokratora. Stanowi typowy przykład budynku sakralnego wzniesionego w stylu ozdobnym.
gdzie na przemian występuje kamień i czerwona cegła z ceramicznymi niebieskimi dodatkami. Obowiązkowym przystankiem są również ruiny Bazyliki Świętej Zofii z IV i V wieku. Są to jedne z najstarszych ruin sakralnych w mieście i zdecydowanie największe. Ciekawostką jest, że w 1257 roku podczas wyprawy wojennej splądrowana została przez flotę wenecką. Zabrano wówczas liczne relikwie, które do tej pory znajdują się w Wenecji w kościele San Salvador. Podczas zwiedzania natrafić można zarówno na wczesnobizantyjskie termy, jak i dawną łaźnię turecką, która ku memu zaskoczeniu okazała się zamieszkała. W mieście znajduje się również starożytny teatr, mały, ale pokazujący, jak ważną rolę pełnił w starożytności Nesebar. Ciekawym dopełnieniem zwiedzania związanym z kulturą i folklorem jest Muzeum Etnograficzne, które pokazuje tradycyjne życie regionu, w tym stroje, rzemiosło czy też codzienność dawnych mieszkańców. Na półwyspie znajduje się również port rybacki. Jest to nadal działające miejsce, gdzie lokalne łodzie dosyć kontrastują z turystycznym charakterem miasta. To właśnie dzięki portowi Nesebar przez wieki był ważnym ośrodkiem handlu na Morzu Czarnym. W samym centrum Starego Miasta znajdziemy również miły, bo polski akcent – sklepik u pana Janka. Ciekawym i bardzo nietypowym miejscem na odpoczynek przy chłodnym napoju jest restauracja przypominająca niewielką jaskinię, w której pomiędzy stalaktytami i bujną roślinnością spokojnie spacerują żółwie. Na końcu warto dodać, że w Nesebarze znajdziemy również plażę. Faktycznie jest mała i kameralna, natomiast zdecydowanie spokojniejsza niż w Słonecznym Brzegu. Ciekawostką jest, że plaże w Bułgarii są w całości państwowe, przez co płatne leżaki wystawione są koncesyjnie i pod warunkiem, że wydzielone są również części plaż, gdzie można za darmo rozłożyć się z ręcznikiem, co moim zdaniem jest całkiem rozsądnym rozwiązaniem. Nesebar to miejsce, gdzie historii nie poznajemy jedynie w muzeum, lecz przede wszystkim spacerując i rozglądając się dookoła. Choć Nesebar bez problemu zwiedzicie w jeden dzień, ilość historii zgromadzonej na tak niewielkim półwyspie naprawdę potrafi zaskoczyć. Kontrast między pobliskim Słonecznym Brzegiem a tym miastem sprawia, że jedna wycieczka potrafi pokazać dwa zupełnie różne światy. W moim odczuciu Nesebar jak najbardziej zasługuje na miano perły Morza Czarnego. Osobiście bardzo polecam. Jeśli odpowiadają Wam tego typu klimatyczne bułgarskie miejsca, koniecznie zobaczcie następny odcinek o Sozopolu.
Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapkach. Podzielcie się również w komentarzu opiniami, czy według Was Nesebar zasłużył na swój przydomek. Mam nadzieję, do zobaczenia.